Witajcie! Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy Was tego popołudnia. Zacznę od czytatu. Przeczytam cytat, znaczy się. Oszczędności to ubezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Tak powiedział Benjamin Franklin, to ten na banknocie $100. Jak kogoś wstawiają w Stanach na pieniądz, to znaczy, że chyba się troszeczkę znał, zwłaszcza na $100. I mamy dla Was dzisiaj informacje odnośnie braku oszczędności, czyli braku ubezpieczenia od nieprzewidzianych zdarzeń, których w Rosji jest niemało. I te braki są dosyć duże w Rosji. Paweł, zajmijmy się dzisiaj tym tematem. Ja może na początek przeczytam nowe dane, nowe informacje, jakie udało nam się znaleźć, a później o tym podyskutuję, chyba że chcesz coś powiedzieć już na starcie. Nie, tak jak ty. Dobrze, to pozwólcie, że zacznę. Prawie 60% Rosjan nie ma oszczędności na czarną godzinę. Tak wykazało badanie zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną, którą bardzo często cytujemy, HSE. W badaniach, które objęło 55 regionów Federacji Rosyjskiej, 43% respondentów stwierdziło, że posiada płynne oszczędności, czyli takie, które szybko można zamienić na gotówkę, nie samą gotówkę. Najbardziej trudną finansowo grupą obywateli były osoby, które z sentymentem patrzą na Związek Radziecki i są w wieku przedemerytalnym 55-64 lata. Wśród nich 60% respondentów nie zadeklarowało posiadania jakichkolwiek oszczędności. I tu w sumie nie wiem, czy to jest rzeczywiście bieda, czy doświadczenie życiowe, aby tych oszczędności nie deklarować. Następni są w tym zestawieniu, już Wam mówię, osoby młodsze. Przeciętnie mówili, że posiadanie finansowej poduszki w grupie 18-24 lata potwierdziło 54% badanych, a wśród osób w wieku 25-34 lata 45% posiadało jakąkolwiek poduszkę bezpieczeństwa. I jak można się spodziewać, najwięcej osób posiadających oszczędności znajduje się w dużych miastach powyżej 1 miliona. Tam 52% ludzi posiada jakiekolwiek oszczędności, a minimalny udział wynosi na wsiach, tam jest 36%. Co więcej, nawet wśród osób, którzy zgłosili posiadanie oszczędności na czarną godzinę, ich ilość jest niewielka. Tylko co druga osoba posiadająca płynne oszczędności będzie miała dość pieniędzy na przeżycie dłużej niż 3 miesiące. W przypadku całkowitej utraty pracy i dochodów badacze HSE zauważają, że stanowi to tylko 21% wszystkich badanych. I tu jeszcze tylko zacytuję to, co podawał Paweł w dzisiejszym porannym odcinku. Według Rossstatu, według danych na październik 2023, Rosjanie mieli oszczędności na poziomie 62,6 biliona rubli. Z tej kwoty 46 bilionów rubli ulokowano na depozytach bankowych. Głównie to są to depozyty rublowe. 16,4 biliona trzymają ludzie w gotówce, z czego 11 bilionów to ruble, a 4,9 to inna waluta gotówkowa. No i Paweł, mamy informację, że zwiększa się liczba osób, które nie posiadają żadnych oszczędności. Mamy informację, że szykują się liczne podwyżki już za kilka dni. Mamy informację o spożywce, mamy informację o prądzie, gazie
Mamy informacje o rosnącym zadłużeniu w bankach, mamy informacje o rosnącym zadłużeniu w parabankach. Co robić? Jak żyć? Jak żyć? No, to są pewne koszty, które Rosjanie będą musieli ponieść w 2024. Problem też jest, jeżeli chodzi o kredyty, bo zwiększono, będzie trudniej uzyskać te kredyty hipoteczne ze względu na zwiększenie wkładu własnego, szczególnie te preferencyjne. Tam cały czas mamy napompowany rynek pierwotny, jeżeli chodzi o ceny, bo przypominam, najnowsze dane z grudnia Banku Centralnego mówią, że różnica w cenie pomiędzy budynkiem na rynku pierwotnym a rynku wtórnym wynosi w tym momencie 42%, a według Banku Centralnego powinna wynosić 10%, no i to akurat tak na przykład jest w innych krajach. Czyli mówiąc w skrócie, kredyty preferencyjne z niższym oprocentowaniem były przeznaczane na nieruchomości, głównie które były o 40% droższe, więc ta preferencja jest tak średnio. Taka preferencja, szczególnie, że pamiętajmy, że w hipotecznych mamy to stałe oprocentowanie, te zmienne jest tylko... Znaczy tam w którymś momencie zostało to zmienione i tak naprawdę ono nigdy nie było popularne w Rosji, ale jest popularne wśród firm, co ciekawe, a mamy też tendencję bardzo ciekawą, bo kredyty na firmy w Rosji było dosyć łatwo uzyskać, znaczy ta droga była łatwiejsza, no bo przedsiębiorca to... Masz firmę, jesteś panem. Tak, jest bogatszy. No i mamy bardzo duży przyrost samozatrudnionych i tych działalności gospodarczych. Tam było chyba pod 10 milionów, jak kiedyś 10 milionów, tak, więc policzę sobie bardzo 10 przedsiębiorczy naród. To trochę tak jak w Polsce, bo tu chodzi po prostu o podatki, ale również możliwość zaciągania kredytów i tam już nie mamy czegoś takiego, tych ustaw chroniących ludność, a więc jeżeli patrzymy, i to Bank Centralny jak gdyby mówił, tak, że jest udział tych kredytów również hipotecznych o zmiennej tej stopie, jak i konsumpcyjnych, tak, no bo te firmy jak gdyby na różne cele sobie te kredyty pobierały, a no różnie one, jeżeli były konsumpcyjne, no to mogły być A dlaczego na przykład ktoś, kto był na samozatrudnieniu, wziął sobie taki kredyt na firmę? No dlatego, że przypomnijmy, że kredyt taki poza systemem bankowym, no to jest 1% oprocentowania dziennie, a w promocji 0,7, nie? Czyli tam 300% rocznie czy coś. I to jest strasznie, pamiętajmy, że mikropożyczki są strasznie popularne w Rosji. Wejdziecie sobie na stronę, sobie wpiszecie kredyty, zobaczycie, że tam tych firm jest masa, jest katalog. Odsyłam, teraz już nie pamiętam, czy napisałem na Ekonomii Rosji u nas, czy zrobiliśmy odcinek. Ja kiedyś próbowałem przejść całą tą procedurę tej chwilówki. Sobie wszedłem na stronę i składałem ten. Tak, no ale namawiam, bo tam jest informacja właśnie o tym oprocentowaniu, co trzeba przygotować i tak dalej. Można sobie samemu. Kapusta, czy jakiś inny, tak, jest z tych najpopularniejszych, zresztą może nie będę reklamował, tak. Nie. Ktoś może z Rosji słuchać i pomyśli, że ten. Tam są często krótkie te okresy, no ale są też czasami, zdarzają się, co proponują na dłuższy okres, a więc to często wygląda tak, że się bierze jedną mikropożyczkę, potem następną mikropożyczkę tam i to tak się trochę taka zabawa jest. Ja dlatego uznałem, że to jest ważny temat, żeby omówić, bo no jeżeli nie masz żadnych oszczędności, to każdemu z nas w normalnym życiu, nie mówimy o sytuacji gospodarczej, która w Rosji jest ekstremalnie dziwna, ale w normalnym życiu zepsuje się pralka, zepsuje się samochód, trzeba przeprowadzić jakąś operację prywatnie, bo nie ma, miejsca u lekarza. Każdemu z nas zdarza się sytuacja, że w pewnym momencie potrzebujemy nagle trochę gotówki. Trochę więcej niż tylko na kupienie artykułów spożywczych i opłacenie rachunków. Wtedy, jeżeli nie mamy oszczędności, no to musimy posiłkować się najczęściej kredytem, bo
No tak to wygląda zazwyczaj. O ile idziemy do banku i jest to kredyt w miarę nisko oprocentowany, przynajmniej jak na polskie warunki, jest to ok. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację w Rosji, 60% osób, to jest ponad 80 milionów ludzi, nie jest przygotowana na żadną sytuację kryzysową, a w razie gdyby coś się wydarzyło, to jest duża szansa, że nie dostanie kredytu w banku, gdyż akcja kredytowa jest mrożona i są wysokie stopy procentowe. Nawet jak dostaną, no to będą musiały dużo zapłacić. Co wtedy? No wtedy najprostszą drogą jest pójście do parabanku. A jak to się kończy? No to możecie się domyśleć. I w tym momencie grupa zagrożona nam stale rośnie, a sytuacji losowych i sytuacji ekstremalnych wydaje się nie zmniejszać ten katalog, a wręcz zwiększać w Rosji z każdym miesiącem. Dodatkowo, to co dzisiaj mówiliśmy, ci co mają oszczędności, być może w przyszłym roku okaże się, że będą mieli problem z nich skorzystać, bo mówiliśmy dzisiaj, że rząd już proponuje pewne działania mające na celu wykorzystanie tych depozytów do rozkręcenia gospodarki. Tak, rząd skarży się, znaczy inaczej, może nawet nie skarży się, tylko w zeszłym roku dużo o tym było mowy, bo straszono w rosyjskiej prasie, że się pojawią obligacje wojenne. Koniec końców okazało się tą plotką, ale przygotowania trwały. No i teraz mamy to, co rano podawaliśmy. Minister finansów wychodzi jak gdyby przez szereg, trochę jak taki lizus, i idzie do Putina i mówi, że rząd jest gotowy przygotować ustawę, która wykorzysta bardziej aktywnie oszczędności obywateli, no bo tam jest 40 bilionów na depozytach, z którymi się nic nie dzieje według niego, a te pieniądze przecież mogłyby bardziej aktywnie zasilić rosyjską gospodarkę, niekoniecznie tą wojenną, no ale możemy sobie wyobrazić tak, że wiesz, że jeżeli przeznaczymy na jakieś projekty gospodarcze, no to można wtedy te wcześniejsze pieniądze wtedy przesunąć na tą wojenną, a więc przelejemy z jednego garnuszka do drugiego. Jak to może się odbywać? No odbywać się może na różne sposoby. No tutaj wskazuje się, że trzeba wykorzystywać te pieniądze bardziej aktywnie i rząd jest do tego gotowy i przygotowuje się na rok 2024. No może to się wiązać w mojej ocenie z narzuceniem dwóch rzeczy. Pierwsze to narzucenie coś na obywateli, czyli że no, ze względu na trwającą wojnę z NATO na przykład, wasze oszczędności zostały zamienione na 3-letnie obligacje wojenne. Ale myślę, że to będzie powyżej jakiejś kwoty, nie? Najpierw, że tak, dla najbogatszych, jak na przykład, to ci biedni powiedzą, dobrze i wam tak, potem troszeczkę tak, bliżej. Ale to są scenariusze. Ja myślę, że ja osobiście, chociaż tak jak mówię, dlaczego o nich mówimy? Dlatego, że czasami najgłupsze scenariusze, ostatnio Rosjanie to mają do siebie, że te najgłupsze scenariusze wybierają. Przykład tego nowego nakazu Banku Centralnego i Rosfin Monitoringu, żeby rosyjscy rezydenci podawali aktywa swoich spółek zależnych nie rosyjskich rezydentów, czyli rosyjskie firmy podawały aktywa i transakcje zależnych spółek, które nie są rosyjskie. A o co chodzi? Jest oligarcha i ten oligarcha ma firmę na Cyprze, czy powiedzmy w Chinach z Chińczykami. On teraz teoretycznie według tego prawa powyżej, jeżeli tam jego obroty przekraczają 1 miliard powiedzmy dolarów, to powinien podawać te kwoty, nie? No pomysł taki nierealistyczny jak dla mnie, który będzie powodował bardzo dużo problemów. Tak jak kolejny pomysł, wprowadzenie ruchomych ceł eksportowych, tak, które zamroziły inwestycje na nadchodzący rok. Zamroziły. Zresztą pamiętasz, mówiłem, pierwsza rzecz,
bo to pamiętam jak to inwestycje od razu pod topór. Bo firmy nie wiedzą, jak prowadzić firmę. Nie wiedząc, jak prowadzić biznes i co nas czeka w tym roku i jakie zyski uzyskamy, bo możemy w zależności od kursu uzyskać o 5% niższe lub wyższe. No to jeżeli tak, no to może nie inwestujmy jednak. Tak. I te maszyny może poczekajmy, jak się ta specoperacja zakończy. Może ja tylko przypomnę, gdyż było coś takiego, mówiliśmy o tym z miesiąc temu. Putin 20 razy przełożył już wypłatę środków, które były skonfiskowane za czasów ZSRR. Czy one były zamienione właśnie też na jakieś tak jak to u nas książeczki oszczędnościowe. Tak. I ludzie mieli skonfiskowane pieniądze przymusowo i do teraz nie dostali za to odszkodowania. Od 20 lat jest to przesuwane. Tak, bo to było indeksowane, cały czas jest indeksowane, więc te kwoty rosną bardzo dużych. Tak. I to jest dług jeszcze ten sowiecki, można powiedzieć. Tak, ale to jest też informacja, że da się. Że było już to kiedyś przeprowadzone, a jako, że dzisiejsze władze czerpią całymi garściami pomysły z poprzednich lat i Związku Radzieckiego, no to jest jeden z pomysłów, który już dawno mówiliśmy, że może w końcu zostać wykorzystany i tu się wydaje, że to... Tak, tylko że myślę, to jedynie jest słaba teza. Tak jak mówię, w Rosji tutaj możemy się wiele rzeczy spodziewać, ale że przed marcem to raczej takiego uderzenia w ludność to nie. Nie. No chyba, że dla tych najbogatszych coś znowu, chociaż oni już i tak mają... Jako element taki, wiesz, jako element taki pro-ludnościowy, nie? Że patrzcie... Że oligarchowie tutaj że ci najbogatsi, którzy na przykład mają, nie wiem, tam... $1 000 000 lub równowartość w rublach. Tak, że zabierzemy im 20%. Tak, oczywiście wszystkich poinformujemy wcześniej, że będzie taka akcja. Tak, ale mówię, myślę, że przed wyborami nie, natomiast bo dlaczego też myślę, że ta opcja z tymi obligacjami i z tym, bo to by się wiązało, to jest tak, trzeba by ludziom powiedzieć, te pieniądze nie są wasze i zamieniamy. Ewentualnie możecie sobie wypłacać jakieś tam miesięcznie, jakieś tam odsetki od tych obligacji na przykład. Ale wiesz dlaczego? To by było proste i wygodne, wbrew pozorom rozwiązane, takie czytelne, nie? Bo wszyscy już wiedzieli w Rosji jak jest i jest szansa po wyborach coś wprowadzić, bo ono jest, wiesz, proste, od razu jest wiadomo, jest zastrzyk dla przemysłu konkretny, jest zdjęcie pieniędzy z rynku, no bo ci ludzie nie wypłacą wtedy tych pieniędzy, a więc jest poparcie społeczne, bo 60% nie ma żadnych oszczędności, więc ich to nie dotyczy. No na przykład więc tak. I wiesz, większość ludzi stwierdzi... A oni i tak sobie co miesiąc mogą wypłacić 20 000 rubli. To 20 000 rubli to to jest moja wypłata. To starczy. Tak. A więc wiecie, to tak my mówimy, natomiast ta większość społeczeństwa mogłaby wtedy tylko raczej tak jak mówię, po wyborach, żeby tak nie wprowadzać tego przed wyborami, że są obligacje na przykład te depozyty zamrożone, a można tak jak w przypadku, bo taki mechanizm jest w przypadku walut, nie? Że nie możemy sobie wymienić, a jeżeli wypłacić w dolarach, tak, a jeżeli te dolary, no to w rublach możemy sobie wypłacić. Tu podobny mechanizm, tylko na rublach, czyli nie możemy wypłacić całej sumy, tylko miesięcznie sobie na przykład po 20 czy 30 tysięcy, czy 50, no dowolnie sobie tam możemy, a możemy tym regulować, na początku powiedzieć, tak jak powiedziałeś, że można 1 000 000 wypłacić, nie, bo trzeba ograniczyć tutaj odpływ. To by też pomogło bankom, taka regulacja, bo to by spowodowało pewną stabilizację. Oczywiście pytanie, z czego banki by żyły, no pewnie nadal jednak z udzielania tych kredytów, natomiast ludzie by nie chcieli wpłacać, no ale z drugiej strony, czy te depozyty tak rosną i czy z tego banki żyją? No raczej nie, bo banki głównie żyją tutaj z kredytowania. A więc
bardzo dużo oczywiście też minusów, wiadomo, no takie rozwiązanie to nie jest w normalnym To jest też kraju chłodzenie przyjmowane, ale... gospodarki i tu obie rzeczy, którymi się teraz w tym odcinku zajmujemy, brak oszczędności wśród Rosjan i ewentualne zakusy na oszczędności dla tych Rosjan, które mają oszczędności, wiąże się z jedną rzeczą. To, co powiedziałeś, odpływa pieniądz z rynku, gdyż ludzie, którzy nie mają w ogóle oszczędności, ograniczają konsumpcję. Po prostu nie masz pieniędzy, wszystko drożeje, nie stać cię, nie dostajesz kredytu, nie kupujesz, radzisz sobie bez tego jakoś. Obniżasz standard życia, ale to będzie czynnik chłodzący gospodarkę i tu się z nami zgadza Władimir Czernow, główny analityk Freedom Finance Global z Rosji, że takie działanie, inaczej, takie zagrożenie z tak wysokiego braku oszczędności wśród Rosjan jest na horyzoncie. A jeżeli będzie konfiskata jeszcze jakichś oszczędności wśród tych, którzy oszczędności mają, no to będzie dodatkowy. Pożyczka długoterminowa, może tak długoterminowa jak za Związku Sowieckiego. No właśnie, pokoleniowa, pożyczka pokoleniowa, że może tego nie wiemy, bo można to rolować tak, że mieliśmy wam oddać, ale jeszcze za 2 lata, bo jeszcze tutaj tu jest niesamowity ten mechanizm. Następna wojna nas tutaj czeka, tak, nie wiem, z Bałtami, czy z Polską, czy co tam nas straszą, nie? Ale myślę, że jest jeszcze druga, prostsza droga, która też wiąże się z pewnymi oczywiście minusami i ryzykami, czyli ja bym ją nie poszedł na pewno, bo moim zdaniem... No to pójdą w takim razie, okej, to teraz słuchamy. No nie wiem, czyli żeby nałożyć na banki obowiązek bardziej zwiększonego, albo dobrowolny, tak zwany, albo przymusowy. Nie, dobrowolny jest. Na przykład dobrowolny, a potem klasyczny. Ten dobrowolny się zamieni. Silniejszego inwestowania w rosyjską gospodarkę, w tym na rynkach kapitałowych i w tym w projekty rządowe. Właśnie, bo to jest też ciekawy aspekt tego. Czyli nie ludność, tylko decyduje, banki. w którym kierunku się rozwijamy, tylko rząd i banki decyduje, na co przeznaczamy środki tak naprawdę. No bo to społeczeństwo na przykład kupi nowego kałasznikowa. Ono teoretycznie przeznaczy swoje oszczędności na zakup tego karabinu. Ci, co mają. To nakręci gospodarkę, tylko że, nie wiem, jeżeli zainwestuje w kupienie chleba, czy kupienie, nie wiem, spodni, no to spowoduje, że piekarz dostanie pensję, czy handlarz spodniami. No, ale tu też dostaną inni ludzie pensję. No tak, w sumie. Tylko że no, to jakoś się nie będzie przekładało na rozwój gospodarczy. Wiesz, akurat to wybrałeś taki element, który może się jeszcze w przyszłości przydać, tak? Gorzej jest z produkcją na przykład amunicji, bo ta już nie będzie nie do odzyskania. Tak. My sobie trochę żartujemy, ale trochę nie, no bo to w tym kierunku zmierza, co to znaczy, że aktywnie banki mają wykorzystywać. No to jest to, co mówiłem rano, czyli zupełnie przeciwny kierunek i tu widać diametralne inne spojrzenie rządu i banku centralnego. Widać, że rząd jest po linii reżimu, no zresztą to jest rząd. To on jest reżimem. Więc jest reżimem i dba o to, żeby specjalna operacja się rozwijała, a bank centralny trochę rzuca kłody pod nogi, no bo jeżeli banki aktywnie by wspierały i udzielałyby tu pomocy rosyjskim podmiotom, no to byłoby łatwiej, a bank centralny nakazuje zwiększać im kapitały zapasowe, czyli mówić, żebyście tak mniej właśnie gdzieś upuszczali tych pieniędzy, tylko skumulujcie. No bo teraz tak, jeżeli jakiś bank ma jakiś kapitał, no to ten kapitał na przykład z czego żyje? No pożycza na przykład firmom te firmy, nie? No i teraz rząd mówi, żeby więcej, bo
ludzie mają przecież depozyty, te depozyty można wykorzystać, a bank centralny mówi mniej, bo trzeba zabezpieczyć się przed różnego rodzaju turbulencjami, jeżeli chodzi tu mamy o świetną analogię do rosyjskiego społeczeństwa. Człowiek też powinien zbierać, mieć poduszkę finansową, żeby przetrwać turbulencje. I tu bank centralny mówi bankom: słuchajcie, będą turbulencje, układajcie poduszkę finansowe, a rząd mówi: nie, dajcie tą poduszkę. Dajcie nam, bo my wiemy, a my kupimy pociski i psru i tyle z waszej poduszki to będzie. tak wygląda, co no prawdopodobnie tu rząd wygra, no bo nie sądzę, żeby... Tylko tak jak mówię, może po wyborach, do wyborów trzeba by... Chcesz powiedzieć, że rząd wygra z logiką? Nie, no logika jest prosta. Wszystko jest podporządkowane obecnie specjalnej operacji. Jeżeli popatrzymy... Zresztą to ty mówiłeś, że to nie jest... Że mało zostało powiedziane. Moim zdaniem dużo Szojgu powiedział, bo powiedział, że priorytetem na 2024 jest kontynuowanie operacji. Tak, w sumie tak. I że to ma napędzać gospodarkę. I dalej powiedział, że to głównie będzie napędzać gospodarkę. I teraz my się możemy z tego śmiać, ale jeżeli na to poważnie spojrzymy, nie przez pryzmat tego, że to wcale nie napędzi, tylko że faktycznie rząd będzie robił wszystko, żeby wspierać przemysł zbrojeniowy i ułatwiać mu, a nie utrudniać. Tak. A nie interesuje go, jaka stopa inflacji będzie, jakie będą stopy kredytów, chociaż to już interesuje, bo to uderza w te firmy. Tak, ile oszczędności Rosjanie będą mieli. I czy w ogóle będą mieli, bo jak nie mają, to może i lepiej, będzie więcej. Będą bardziej pracowici. Tak. Będzie można wysłać więcej na front. A więc no tu widzimy po raz kolejny bardzo sprzeczne cele banku centralnego, który no w moim ocenie na razie jest wygodny jeszcze dla rządu, no bo to pokazuje, że ta Rosja jeszcze tak, szczególnie na tych rynkach międzynarodowych, ale coraz mniej, bo wiesz, no ta Nabiulina, która ciągle rzuca te kłody, te zwiększenie stóp, to są po prostu duże utrudnienia, bo teraz trzeba będzie, słuchajcie, odkręcać te stopy Nabiuliny, w jaki sposób? Dla firm zbrojeniowych oraz dla firm powiązanych trzeba będzie ustawą wprowadzić specjalne kredyty preferencyjne, żeby one miały łatwiej, no bo nie może być tak, żeby te firmy płaciły po 20-24% za leasing jakichś maszyn, za kredyty, no to tak się nie da prowadzić operacji wojennej, nie? No bo za duże koszty tutaj wchodzą w grę, a więc trzeba będzie prawdopodobnie im ułatwić, a reszcie zostawić, nie? Natomiast no w mojej scenie to jest, wiesz, jednak takie utrudnianie, no bo za moment co? No, to trochę tak jak, wiesz, walczy ogień z wodą, nie? I co Nabiulina zobaczy, o jednak ta inflacja cały czas wysoka, oczekiwania ludności wysokie, to co? Podwyższy znowuż? No dochodzimy do takiego absurdu, a co rząd powie? A oni podwyższyli, a wy się nie przejmujcie, wam obniżymy, nie? Tak, teraz tak. To zaczyna być męczące moim zdaniem dla rządu. Myślisz, że 2024 może być rokiem, w którym bank centralny zostanie w Rosji w jakiś sposób uśpiony, wyeliminowany z tej układanki, bo za bardzo przeszkadza? A on powoli jest eliminowany, bo zobacz, że jego rola się już zmieniła. Tylko że no bo teraz tak, co bank centralny, jakim obowiązkiem było? Stabilizowanie pieniądza i inflacji. Stabilizowanie kursa rubla na przykład. Nie wywiązał się z tego obowiązku. To trzeba sobie powiedzieć. Pytanie, czy w ogóle mógł, nie? Ale jak patrzymy, nie wywiązał się. W związku z tym oponenci, szczególnie po tej stronie rządowej, mówią, że no niestety porażka. Co było celem banku centralnego? Stabilizacja banków,
No i teraz w 2023 teoretycznie się wywiązał, bo żaden bank nie ogłosił upadłości ani nawet wniosku. Ale co zrobili, żeby to zrobić? To jest po prostu... Ale pozwolenie na tak szeroką akcję kredytową, czyli nie zareagowanie wcześniej i podwyższenie na przykład właśnie czy wkładów własnych, no różne rzeczy bank centralny mógł, bo widział już, że obniża, tak, po pierwsze te błędy za szybko zszedł ze stopą, nie? W zeszłym roku, w 2021. Roku, tak. Jeżeli on by ją... W 20 roku, przepraszam. Tak, troszeczkę zszedł, ale utrzymał i to byłoby bardziej takie dał impuls kredytowy dla wszystkich, dla firm, które zaczęły brać kredyty, no bo to było takie odczucie, ale to też wynikało oczywiście znowuż można powiedzieć z tego, co Putin zrobił i Rostat, tak, czyli oni nagle obniżyli tą inflację, tutaj zmieniając ten koszyk zakupowy i wprowadzając różne zmiany, natomiast bank centralny nie musiał iść tym tropem. Tak, mógł powiedzieć, tak jak teraz zaczyna mówić, że te stopy zostaną z nami dłużej, bo jakby wtedy powiedział, to nie byłoby tak silnego tego, no bo ludzie, jak odczuli, no każdy, kto może wziąć kredyt, niech bierze, bo to przecież jest niżej niż inflacja. Takie było odczucie. No to dalej jest takie odczucie na stałej stopie, no to dlaczego nie? Jeżeli ja mogę dostać, tam wchodziły naprawdę łapówki, żeby dostać kredyt, nie? Czekaj, bo musimy też wyraźnie powiedzieć, kredyt preferencyjny, który jest jakąś częścią... jeszcze kredyt preferencyjny. Tak, natomiast duża część kredytów jest na zmiennej, żeby też było... Większość jest na stałej. Jeżeli chodzi o ludność, to prawie wszystkie hipoteki są na stałej. Okej. Ale część na przykład ludzi ma firmy i jest samozatrudnionych i to, co mówiłem na początku, oni już nie mają żadnych takich a więc mogą wziąć na stałej i na zmiennej, tak, część brała też jakiś czas temu, nawet nie teraz, tylko kiedyś na zmiennej, teraz płacą za to, że tak powiem, frycowe, nie? Bo to różnie też było, a więc to ten obraz jest dosyć skomplikowany moim zdaniem, tutaj nie ma sensu się w to aż tak mocno zagłębiać, żeby mówić, jak te kredyty były przez te lata zmieniane w Rosji, bo to nie jest tak, że to cały czas tak samo było, to było też zmieniane. Natomiast pamiętajmy, że problemem tak naprawdę te stopy procentowe to jest problem głównie firm, tak? No bo i to jest mrożenie gospodarki. Natomiast jeżeli chodzi o ludność, no dla ludności największym problemem jest inflacja. Czyli można powiedzieć, że tak, zobacz, rząd dba o firmy, przemysł i specjalną operację, a na Biulina trochę próbuje dbać o tą inflację, czyli o to, żeby ci najbiedniejsi nie stali się jeszcze biedniejsi, no bo pamiętajmy, że inflacja to jest podatek od najbiedniejszych. Uderza w najbiedniejszych. Oczywiście ona popełniła właśnie błąd, bo jakby rok wcześniej nie zeszła tak nisko, tylko utrzymała i to by był inny efekt, bo ludzie nie mieliby tych oczekiwań tak inflacyjnych, że inflacja tak naprawdę jest wyższa niż ta oficjalna. No bo by mieli te wysokie stopy. Ale wpływy... wysokie. Oni nie musiałyby być nawet na 16, ale jakby były, 10, 12, tak, takie uczucie, że to. Ale ja ci, Paweł, przypomnę, jak wyglądało to obniżanie stóp procentowych. Tam mieliśmy bardzo mocnego rubla po podwyższeniu tych stóp. Tak, to też był błąd. I wpływy z ropy, które były wtedy, ceny rekordowe i tak dalej, nie zapełniały skarbca rosyjskiego tak szybko, jak powinny. Tak, więc pamiętasz, jak mówiłem, to jeszcze w listopadzie, jak jeszcze kanału nie było i tak dalej, jak mówiłem, że największym błędem w 2022 rządu i Banku Centralnego jest za silny rubel, bo ten silny rubel
powodował, że oczywiście propagandowo to fajnie wyglądało i wtedy jacyś różni lobbyści mogli mówić, o zobaczcie, rosyjska gospodarka się umacnia, bo rubel się umacnia, nie? Tak, później wiesz, w kolejnych miesiącach ona się umacniała, tak, ale różne powody były podawane. Tak, że w 2023 ten rubel musiał zaliczyć zjazd tam o 50%, nie? Tak się umocniła. No bo i teraz te szoki, one niekorzystnie działają na rynek, tak? No bo z jednej strony miałeś najpierw szok, że ten rubel się umocnił zbytnio, a potem miałeś szok, że ten rubel się osłabił zbytnio. Nie? I teraz ten szok, że on się osłabia, w kogo uderza? No on uderza w ludzi, no bo uderza inflacją. To, że rubel się osłabił na jesieni, spowodowało, że ceny, że inflacja producencka ruszyła bardzo mocno w górę, a skoro ona ruszyła, no to od stycznia inflacja w Rosji znowuż ruszy, bo te podwyżki, znaczy ona już wcześniej ruszyła, tak, ale jeszcze ruszy, bo te podwyżki trzeba będzie przenieść na ludność. Nie przypomnę, bo jeszcze nie opublikowaliśmy drugiej części naszego raportu. Ta inflacja producencka jest w tym momencie powyżej 20%. Z tego co pamiętam te wykresy, więc to dopiero... To nie jest jakaś też, ale to jest oficjalna, to też nie jest jakaś szokująca, tak, no bo pamiętajmy, w Europie mieliśmy podobne efekty. Tylko nie, chciałem powiedzieć, że to co teraz jest podawane, to wejdzie w ceny dopiero za 2-3 miesiące. Tak, o to mi chodziło. Oczywiście nie wejdzie tak 1 do 1, tak, no bo to zostanie, tak jak mówiłem, każdy producent inaczej sobie to skalkuluje. Tam problem tylko jest taki, że ta inflacja producencka utrzymuje się. Tak, mieliśmy te deflacyjne właśnie jak rubel się umocnił, nie? A potem przez wiele miesięcy tak naprawdę od początku roku mamy cały czas wysoką inflację producencką i to jest problemem, no bo trzeba to przerzucić, no nie można tutaj na wyższych kosztach cały czas jak gdyby zwiększających się, bo to nie chodzi o to, że te wyższe koszty są, tylko że te koszty się zwiększają z miesiąca na miesiąc dla producenta, a skoro one się zwiększają, no to w którymś momencie ten producent musi to przerzucić na konsumenta. Tak. Tak naprawdę im wcześniej to zrobi, tym lepiej dla niego, no bo to jest nieuchronne, bo nie widać tutaj zmian. I tu przechodzimy znowu do 80 milionów konsumentów, którzy nie są przygotowani finansowo ewentualnie na podwyżki. No bo nie mają żadnych oszczędności. Tak, no i co oni będą robić? No to co mówiliśmy, rynek mikropożyczek. Chociaż zobaczymy. Ja nie wiem, czy ten mikropożyczki też, wiesz, nie zaczną się orientować, że to może być zbyt niebezpieczne i nie zaczną też przycinać tej akcji. Może tak, może nawet sami, tak, no bo ta łatwość obecnie, która jest, która od wielu już no bo oni się czym ratowali? No bardzo wysokimi zyskami, tak jak mówię, jeżeli masz od 0,2% za dzień do nawet 1% za dzień, no to tak się wydaje, że jesteś gdzieś tam bezpieczny, nawet jeżeli, nie wiem, co druga, trzeba by zobaczyć na dane za jakiś czas, ile mają tych straconych, nieodzyskanych. Tak. No ale widzimy, że na pewno mają, no bo widzimy tych komorników akcji. Wiesz co, ja pamiętam, że podawaliśmy chyba 9 milionów. Pod 10 milionów. Pod 10 milionów było tych chwilówki i że 60% jest niespłacana. 60%, tak? Chyba nie tak pamiętam, było. Musiałbym sobie teraz spojrzeć. Nie? Tak, dajcie znać, jeżeli pamiętacie to. No ale wiesz, 60% to jeszcze prawdopodobnie przy tych tak wysokich lichwiarskich procentach jakoś im to się kalkuluje. Tak, zwłaszcza, że ci, co nie spłacają, to z ostatniej koszuli zostaną, wiesz, ograbieni. No to zobaczymy, bo też te dane z tych komorników to też nie napawają optymizmem. Nie wiem, jak jest w ludności, natomiast jeżeli chodzi o firmy, to tam bardzo słaby jest odsetek ściągalności. Tak. Bo to pamiętam w przypadku firm, a w przypadku ludności trzeba by zobaczyć. No pewnie część się na przykład też jest problem dla tych firm i komorników może być, no bo część się ratuje tym wyjazdem, tak, w Ukrainę. Ale to taką konkluzję bym zebrał na koniec.
Ludzie, którzy nie mają oszczędności i czeka ich drożyzna, mniej konsumują, a więc konsumpcja najprawdopodobniej spadnie. Banki przycinają akcję kredytową, gdyż zadłużenie wśród Rosjan jest coraz większe. Jedynie rząd może gospodarkę napędzać, ale jeżeli nie rząd, no to jest bardzo intensywne chłodzenie w najbliższym czasie. No bo wydaje się, że tak. Znaczy, ci ludzie nie będą w stanie konsumować, kupować nowych rzeczy, jeżeli nie mają środków. Na razie jeszcze tego chłodzenia, co ciekawe, nie widzimy, albo widzimy mało, bo nadal i to jest pytanie, co zrobi bank centralny, bo nadal kredyty, pomimo zwiększenia, nadal ta akcja kredytowa nie... Tak jest w tym grudniowym przekonanie społeczne jest takie, że i tak ten kredyt jest tańszy niż inflacja. Tak, więc, o to chodzi. Więc... Że może nadal się i tak opłaca wziąć, bo chociaż widzimy, że na przykład już to indeksowanie rząd zaczął hamować, bo o ile jeszcze ten wzrost płacy tej minimalnej Putin obiecał to 18%, ale co ciekawe już indeksowanie od stycznia dla wojska tylko 4,5%. Tak. A więc tu widać, że że jak gdyby oni nie chcą tego dalej napędzać, bo też się tego obawiają. Zobaczymy jak to będzie, bo pamiętaj, że my będziemy mówili jeszcze w trzeciej części o tym budżecie i rządzie. Rząd ma pieniądze, bo kontroluje drukowanie tych pieniędzy, a więc on wydrukuje, jeżeli potrzeba, tyle ile potrzeba, również na te zbrojenia, kosztem właśnie inflacji. Nie? No bo tutaj ktoś może powiedzieć, że przytną zbrojenia. Nie, tych zbrojeń nie przytną, tak? Oni mogą jedynie zwiększyć koszty dla ludności, a jak najłatwiej to poprzez... I tu wracamy do rubla. Po raz kolejny do kleszczy, żeby to tak spinać. Inflacja jest podatkiem od najbiedniejszych. Najbiedniejsi nie mają oszczędności. Tych ludzi już jest 60% w Rosji. I to jest takie, koło zamknięte. Więc tu drukowanie oznacza duże problemy społeczne. Najprawdopodobniej. No tak, właśnie mówię, mikropożyczki do mikropożyczek, pożyczki, żeby spłacić pożyczkę, fałszerstwa, takie żeby spłacić podrabiane jakieś dokumenty, różne jakieś takie dziwne akcje, które tak jak widzimy tą skalę, bank centralny też podawał skalę piramid finansowych, czy skalę oszustw finansowych, to bardzo rośnie, co jak gdyby pokazuje, że i w 2024 też będzie rosła, nie? Bo ludność jakoś się przed tym broni w sposób często nieuczciwy. Okej. Myślę, że temat podsumowaliśmy. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie, jakie macie uwagi. Jeżeli się podobało, zostawcie komentarz i lajka i zapraszamy na kolejne. Tak, zapraszamy również, jeżeli ktoś nie słuchał raportu dotyczącego społeczeństwa, tam poruszaliśmy ważne aspekty, pokazywaliśmy też wykresy, my w komentarzach i w cepach tego nie robimy, natomiast te odcinki dotyczące raportu o stanie państwa, stanie Federacji Rosyjskiej są gdzieś poparte, mówimy skąd te dane czerpiemy, jak to wygląda i też podajemy jakieś trendy i wnioski na 2024 rok, przekonamy się jak to będzie. Tak. Z mojej Dzięki strony serdeczne. Dziękuję Mateuszu, dziękuję widzowie. Do usłyszenia. Cześć.